Witam Was serdecznie, nazywam się Renata Rokicka, jest ze mną Łukasz Wolski. Witam Was, cześć Renata. Pracujemy w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU i chcielibyśmy Wam zająć kilka minut i opowiedzieć o autozapisie do PPK. Autozapis to spore wyzwanie dla pracodawców. No właśnie, przed nami pierwszy autozapis do PPK. Bardzo nam zależy na tym, żebyście poznali jego zasady. Dodatkowo mamy dla Was kilka wartościowych informacji, które pozwolą Wam spojrzeć na nowo na oszczędzanie w PPK. Łukasz, mówiąc wprost, powiedzmy, na czym polega autozapis, czyli ponowne dokonywanie wpłat do PPK. Każdy pracownik, który złożył albo złoży rezygnację do 28 lutego 2023 roku, będzie miał szansę na ponowne przystąpienie do planu. Każdy pracodawca, bez względu na to, kiedy wprowadził u siebie PPK, od 1 kwietnia 2023 roku odprowadzi ponownie wpłaty za wszystkich pracowników do PPK, chyba że ponownie złożą rezygnację. Dokładnie tak. Taki obowiązek na pracodawcę nakłada ustawa o PPK. W tym miejscu przed planowanym autozapisem chciałabym Wam przypomnieć i wyjaśnić, na czym polega uczestnictwo w PPK. A zatem każdy uczestnik ze swojego wynagrodzenia odkłada 2%, 1,5% dokłada mu pracodawca. Dodatkowo uczestnik PPK otrzymuje od ustawodawcy 250 zł na powitanie oraz co roku 240 zł jako dopłata roczna. I tu chciałbym podkreślić bardzo ważną kwestię. Nie patrzmy na PPK jako na obowiązek, ale jako na benefit. W krajach takich jak na przykład Wielka Brytania taki program cieszy się ogromną popularnością i uczestniczy w nim ponad 90% pracujących osób. Dziś wiemy, że coraz więcej Polaków przekonuje się do bycia uczestnikiem PPK. Jednak strach przed utratą zgromadzonych oszczędności na przyszłą emeryturę jest nadal silny. Musimy jednak pamiętać, że to jest nowy sposób oszczędzania w PPK. Pamiętajmy, że zgromadzone oszczędności w PPK są dziedziczone, mamy to zagwarantowane w ustawie. Wiemy też, że teoria oszczędzania nie zawsze na nas działa, dlatego proponujemy spojrzeć na liczby. Do tej pory uczestnicy PPK w TFI PZU otrzymali ponad 844 miliony wpłat, ponad 250 milionów złotych dopłat od państwa. Łukasz, liczby te robią ogromne wrażenie i mam nadzieję, że pozwolą wszystkim pracownikom stwierdzić, jakie korzyści płyną z uczestnictwa w PPK. Mamy świadomość, że obecnie panują trudne czasy do inwestowania. Rynki finansowe, zarówno w Polsce, jak i na świecie, są bardzo niestabilne. Jednak musimy wiedzieć jedną ważną rzecz. To dopłaty od pracodawcy i od państwa są największym Twoim zyskiem. Dokładnie. Nie ma drugiego tak skutecznego programu oszczędzania w Polsce. Do tego każdy z nas może wypłacić swoje oszczędności w każdej chwili, jak również wykorzystać je przy zakupie domu lub mieszkania, a po drugie wypłacić ich część w przypadku poważnego zachorowania swojego bądź swoich bliskich. Teraz przejdźmy do terminów autozapisu. Jeżeli złożyłeś rezygnację z wpłat do PPK przed 28 lutego 2023, to od 1 kwietnia 2023 pracodawca odprowadzi za Ciebie ponownie wpłaty do PPK. Jednak zachęcam Cię, abyś dał sobie szansę i sprawdził, jak wygląda oszczędzanie w PPK. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować i odzyskać swoje wpłaty i część wpłat od pracodawcy. Pamiętaj również, że damy Ci dostęp do śledzenia wysokości swoich środków w PPK. Gdy zostaniesz uczestnikiem programu, wyślemy do Ciebie list powitalny, w którym znajdziesz indywidualny login, dzięki któremu na stronie www.inpztu.pl będziesz mógł śledzić wartość swoich środków w PPK nawet każdego dnia. Podsumowując, od 1 kwietnia 2023 roku Twój pracodawca ponownie odprowadzi za Ciebie wpłaty do PPK, dzięki czemu poza Twoimi wpłatami, a przypomnijmy, że jest to 2% wynagrodzenia, Twój pracodawca dopłaci Ci 1,5%. Dodatkowo otrzymasz wpłatę od państwa. Na start 250 zł oraz będąc uczestnikiem 240 zł po każdym roku. Dlatego warto być z nami w PPK. Sami musicie rozważyć za i przeciw i dopiero wtedy podjąć decyzję. Mamy nadzieję, że to, co powiedzieliśmy, pozwoli Wam podjąć tę najlepszą decyzję dla Was samych. Życzymy Wam udanych decyzji.